Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Bernesiak, a dzisiaj na kanale Aroma chciałabym Wam poopowiadać o nowości od Christian Dior. J'adore, najnowsze bezalkoholowe. Otóż coś zupełnie nowego. Ostatnia nowość od Diora. J'adore Parfum Doux. Pewnie inaczej się czyta, ale wybaczcie. Zanim jednak porozmawiamy o tym zapachu, chciałabym się z Wami podzielić kilkoma spostrzeżeniami na temat ogólnie zapachu J'adore Eau de Parfum, czyli tego, który tutaj trzymam. Najbardziej rozpoznawalnego zapachu damskiego wszechczasów. Zgodzicie się? Jestem przekonana, że większość osób, która mnie tutaj ogląda, zna ten właśnie zapach. W końcówkę lat 90. większość kobiet szaleje za Angelem i nagle pojawia się nowoczesna, delikatna, romantyczna, kwiatowa woda, która rzeczywiście podbija rynek. Niesamowicie kobieca, niesamowicie elektryzująca i taka zupełnie nowa, wyrafinowana, a jednocześnie taka delikatna i taka romantyczna. J'adore. I jeszcze ta reklama, prawda? To jest coś niesamowitego. Zamykamy oczy i widzimy przed oczami właśnie tę modelkę, która wtedy jeszcze w starszej reklamie wyłaniała się z takiego basenu pełnego złota. Rzeczywiście każda z nas, która żyła w tamtych czasach, po prostu marzyła o zapachu J'adore. François Demachy wspólnie z Celis Becker bodajże stworzyli właśnie ten zapach. I nie powiem chyba przesadnie, jak powiem, że była to żyła złota dla Diora. Że pewnie jest to żyła złota dla Diora. Od 1999 roku do dnia dzisiejszego naliczyłam 26 flankerów tego zapachu. Wyobrażacie sobie to? 23 lata i 26 różnych zapachów, które nazywają się właśnie J'adore. Z dopiskiem i z różnymi niuansami, które miały ten zapach jednocześnie wyróżniać na nowo i na nowo odkrywać. Proszę sobie wyobrazić, ile Dior mógł zrobić na właśnie takim hicie sprzedażowym i co mógł zrobić dzisiaj, kiedy naprawdę jest trudno czymś totalnie nowym zabłysnąć. Otóż, według mnie, nie mógł zrobić inaczej. Musiał w J'adore tak wręcz wzbudzić nowe życie. Więc innowacje, nowe technologie, coś zupełnie odkrywczego, coś zupełnie nieszablonowego. Czyli co? Mamy taki podgrzewany kotlecik, ale wmówiono nam, że jest bez tłuszczu, wmówiono nam, że jest super fit, że jest super zdrowy, no i że jest bez mięsa. Tak oczywiście troszkę żartem, troszkę seria, ale rzeczywiście jakoś do mnie to nie dociera. Perfumy? Okej, ale dlaczego bez alkoholu? Przecież alkohol jest podstawą perfum. Ja wiem o tym, że alkohol nie zapewnia nam zapachu. Absolutnie wiem o tym. Zapach sam w sobie to oczywiście substancje zapachowe, ale wiecie, perfumy z francuskiego, z samej definicji, z samej nazwy to jest coś przez dym, czyli przez właśnie tą chmurę wokół. Tutaj nie dym dzisiaj, nie kadzidło, nie mocne, esencjonalne składniki, które są podpalane, tylko po prostu przez alkohol, który odkryto, myślę, że w średniowieczu i był właśnie taką bombą napędową, takim zapłonem wręcz do tego, aby perfumy miały taką właśnie właściwość i taką zasadność używania, jaką mamy dzisiaj. Więc z definicji, z samej definicji, perfumy to roztwór alkoholowy substancji zapachowych. Więc jak mogłoby się to udać? Ja, słuchajcie, w
to naprawdę od samego początku wątpiłam. I rzeczywiście według mnie to udać się po prostu nie może. To właśnie alkohol sprawia, że perfumy z nas emanują. To właśnie on jest odpowiedzialny w głównej mierze za sillage, za woal. W alkoholu rozpuszczają się wszelkie substancje zapachowe i wreszcie alkohol sprawia lotność tychże właśnie substancji. Więc perfumy, woda perfumowana, woda toaletowa, woda kolońska, jak wiemy, zawsze zawierają alkohol. Zależnie od 70 do 90 bodajże 7%. I nawet bardzo często mgiełki zapachowe zawierają właśnie alkohol, gdyż alkohol sprawia, że zapach po prostu z nas emanuje. Wypytując konsultantki w znanej perfumerii, zadałam pytanie, jak to ma działać, jak zadziała ta moc nowego J'adore. Otrzymałam taką piękną odpowiedź, że właśnie Dior ma patent na 20 lat i nikt nie będzie mógł przez 20 lat takiego właśnie patentu użyć, że ten zapach, mimo tego, że jest na bazie wody, będzie absolutnie trwały i będzie się po prostu roztaczał wokół użytkowniczki. No cóż, ja go potestowałam, wzięłam się po prostu na poważnie do testów, pomyślałam, muszę przecież to sprawdzić. Wzięłam prysznic, przydeptałam tutaj do mojego pokoiku, zabrałam flakon i psikam, ostra psikam. Raz psiknęłam na szyję, 2 razy psiknęłam tutaj na kark, na dekolt. Oczywiście pomyślałam sobie, czemu by nie. Psiknęłam sobie na plecy, dopóki tam, gdzie sięgam rękoma, żeby rozetrzeć, bo zapomniałam, to jest bardzo istotne. Perfumy J'adore to konsystencja, zobaczcie, mleczka. Jeżeli ich nie rozsetrzemy, to mleczko po prostu będzie gdzieś tam z nas ociekać. Więc należałoby rozetrzeć. I co? Emanowałam wieczorem tak, aby wszyscy wokół, domownicy, myśleli, że po prostu pięknie pachnę. Ale nikt nic nie zauważył. Więc pozwoliłam się wąchać 1, 2, 3 domownikom i 4. I kochani, wszyscy uznali zgodnie, że piękny mam krem. Mam piękny balsam do ciała. Nikt nie wiedział, że to rzeczywiście forma mleczka. Sam zapach jest inny niż J'adore klasyczny, absolutnie inny. Bym powiedziała, że jest totalnie inny. Naprawdę. O tyle co J'adore klasyczne, to typowy zapach miodowo-esencjonalny, taki mnóstwo otulających składników ilang-ilang, mnóstwo zmysłowych i takich gęstych i esencjonalnych składników. O tyle J'adore Parfum Doux to zapach bardziej zielony. To zapach bardziej świeży i taki bardziej migocący, świetlisty. A jednocześnie to ta świetlistość i to migocenie to jest bardziej właśnie taka rzeźkość. Taka trochę młodsza dawka J'adore, czyli bardziej nowoczesna, nowoczesna odsłona klasyka. Jedyny niuans oprócz tego właśnie, że ten zapach jest świeższy, to jeszcze taki jakby bardziej odmłodzony. Pozbawiono klasyczną J'adore tej takiej białokwiatowej nuty, takiej nuty troszeczkę już wpadającej w nuty retro, ale nuty retro innego oczywiście, innego czasu. Więc same w sobie J'adore perfumy, woda perfumowana nigdy mnie nie czarowały, nigdy nie byłam fanką J'adore wody perfumowanej. Inaczej mogę powiedzieć o zapachu J'adore Intensime, które naprawdę pachną na mojej skórze zabójczo. Jest to esencjonalny, mocno taki waniliowy i soczyście sandałowy, wręcz bym powiedziała, zapach, który rzeczywiście pachnie obłędnie. Teoretycznie J'adore z 1999 roku to zapach
typowo kwiatowe. Piękny, słuchajcie, bukiet kwiatów zebranych na całym świecie. Mamy jaśmin, mamy konwalię, tuberozę, mamy frezję, róże, orchideę, mamy fiołek, mamy kwiaty ilang i mamy oczywiście również mnóstwo owoców. Mamy soczystą gruszkę, mamy bergamotkę, mamy melon, mamy mandarynkę, mamy bardzo dużo takich akordów z jednej strony upojnych, a z drugiej strony właśnie takich rześkich, czystych. A baza J'adore jest mocno waniliowa, mocno piżmowa i taka mocno czysta, taka właśnie balsamiczna. Taki jest teoretycznie J'adore EDP. Natomiast J'adore w teorii najnowsza, J'adore Parfum Doux, jest uboższa. Jest uboższa, gdyż mamy tutaj również bukiet kwiatów, ale z przewagą właśnie jaśminu, neroli, z przewagą wiciokrzewu, z delikatną nutką róży i myślę, że jednak z taką mocniejszą dawką nut zielonych. I te nuty zielone chyba bronią tutaj jednak całą kompozycję, jeżeli chodzi o J'adore Parfum Doux. W ogóle dużą zaletą tego zapachu jest to, że nie trzeba czekać, kiedy ten zapach się na naszej skórze ułoży. Totalnie szybciutko możemy od razu wąchać. Wiecie, tutaj rzeczywiście jest ta faza zero dużo ciekawsza i dużo bardziej taka prawdziwa. No bo jak wiecie, jak się psikacie czymkolwiek, co zawiera alkohol, to trzeba chwilkę odczekać, jak ten alkohol odparuje, żeby po prostu tego alkoholu nie czuć. Tutaj nie czujemy alkoholu, tutaj od razu mamy nuty typowo kwiatowe, typowo takie balsamiczne, kremowe. No i właśnie, nuty kremowe. Mnóstwo nut kremowych. Tak naprawdę prawdziwe nuty kremowe. Brak bazy. Zobaczcie, nigdzie się nie doczytacie, czy tam jest jakaś baza, która utrwala ten zapach. Otóż mnie, takiemu zwykłemu laikowi, wydaje się, że część składników, które zawierają perfumy, po prostu najzwyczajniej w życiu się nie da rozpuścić w wodnej kompozycji, tak? Nie da się, po prostu. Dlatego być może nie ma bazy takiej wzmocnionej, takiej bazy piżmowej, czy drzewnej, czy też jakkolwiek waniliowej, prawda? Mamy tylko i wyłącznie te kwiatowe nuty, delikatne kwiatowe i tak kapkę zielonych. Dior nawet sugeruje nam, żeby się nie martwić, żeby rozpylać właśnie J'adore Parfum Doux absolutnie bez żadnych limitów na skórę, na włosy, aby doświadczyć właśnie nowego sposobu perfumowania się, otulania naszej skóry takim delikatnym obłokiem raz za razem, jak tylko często chcemy. Już to raz mieliśmy, prawda? Już to raz przerabialiśmy, kiedy właśnie Chanel pozwoliła nam się rozkoszować najpiękniejszym zapachem Mademoiselle, ale w wersji do łóżka. I pamiętam to, jak wyszedł ten zapach. Ja byłam zauroczona nowością, pobiegłam do perfumerii szybciutko, żeby go potestować, gdyż jak wiecie, jestem po prostu totalną wielbicielką Mademoiselle. I jak tylko spsikałam nadgarstek, jeszcze tam gdzieś doczytałam Night, wiecie, to zaraz pomyślałam, wow, to jest to. To będzie zapach marzeń. To będzie Mademoiselle, tylko w wersji Night. A potem doczytałam, no tak, Night, do łóżka, do piżamy, do poduszki. I rzeczywiście trwałość Mademoiselle poduszkowej jest bardzo, 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 bardzo rozczarowująca. I niestety w najnowszym J'adore tutaj tego rozczarowania też niestety nie brakuje. Kiedy mogłabym powiedzieć, ile on trwa na naszej skórze, to gdybym musiała się tutaj zmieścić w jakimś totalnym przedziale, powiedziałabym 4-5 godzin. Ale uwaga, szukając tego zapachu i cały czas go jakby śledząc na naszej skórze. Projekcja, no jak pewnie domyślacie się, żadna. Kompozycja, jak ją oceniam? Piękna, piękna kompozycja, która
przecudownie obrazuje nam taki ciepły balsam, taki bardzo luksusowy krem. Troszkę właśnie krem Nivea, ale w takiej bogatszej wersji. Koniecznie mi napiszcie w komentarzu, co Wy myślicie o najnowszym J'adore. Ja jestem strasznie ciekawa, jak Wy ją odbieracie i czy również jesteście tacy nastawieni źle na ten nowy zapach, bo i z tego, co widziałam, opinie są całkiem różne. Jeżeli ktoś weźmie pod uwagę zapach i samą kompozycję, naprawdę może doszukać się tutaj czegoś przyjemnego. Jeżeli ktoś weźmie trwałość, projekcję i tak według mnie trochę takie oszukanie, to już mogą być dużo gorsze. Myślę, recenzje i odbiór może być rzeczywiście nie najlepszy. Dziękuję Wam pięknie, jak zwykle i do usłyszenia w kolejnej recenzji.